nie mieliśmy zaplanowane 5 kopuł. Jedna była już marzeniem, więc jak stanęła ta pierwsza, to wydawało się nam, że my już osiągnęliśmy to, co chcemy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc po jednej pojawiły się 2 mniejsze, one stały w innym miejscu. W którymś momencie wypadło nam drzewo, na przykład na środku ogrodu, właśnie tam, gdzie teraz stoi ta duża kopuła, więc tą małą przenieśliśmy w to miejsce, później przenieśliśmy ją w inne miejsce i u nas ten ogród cały czas się zmienia i dostosowuje do tego, jak zmieniają się nasze potrzeby. Idziemy do tej kopuły. Tam naprawdę może być dzisiaj gorąco. Zapowiadają 30 stopni. O, lubię ten dźwięk. Tak. Ale niesamowite. Tyle pomidorów. No tak, w tej chwili tych pomidorów już jest na tyle dużo, że trzeba zaczynać je zrywać nie tylko tak na co dzień do jedzenia, ale po to, żeby je przetwarzać na sok już. Już jest dużo dojrzałych. No, ale to jest ogromny. Tutaj rosły od początku roku, to najpierw rosła cebula, rosły tutaj sałaty. Zebraliśmy też stąd czosnek, a teraz są pomidory, bazylia. Tam rosną tutaj jeszcze bakłażany i rosną jeszcze nasturcje na kwiat jadalny. Także to się przez cały rok troszeczkę zmienia. Kopuła ma 70 m², czyli rośnie tutaj około 50 krzewów pomidorów. Myślę, że z takiego jednego krzewu mamy między 3 a 5, to zależy który, kilogramów. No więc mamy tutaj między jakieś 200 a 400 kg pomidorów urośnie, tak, na tej przestrzeni. Kopuły to są bardzo mocne konstrukcje. Nasze kopuły są wszystkie metalowe, pokryte folią PCV. Uważamy, że takie rozwiązanie jest lepsze troszeczkę niż kopuły drewniane, dlatego że też się zastanawiamy, co to będzie za 10, 20 czy za 30 lat. Czy te kopuły będą stać, co będziemy musieli zrobić, żeby one dalej funkcjonowały. No, największym kosztem i największym problemem będzie pewnie pokrycie, ta folia, no, ale cały czas pracujemy nad tym. Nasze kopuły to jest wynik projektu realizowanego z funduszy europejskich. Współpracujemy z Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. To jest nasz partner naukowo-badawczy. No i przede wszystkim badaliśmy, jak te kopuły się zachowują pod względem właśnie termicznym, gdzie są mocne, gdzie są słabsze punkty, jak należy takie kopuły wentylować. W naszym przypadku są to wentylatory, które mają wbudowane panele słoneczne, więc one chodzą w automatyce. Ta kopuła jest najmniej wentylowana, w innych miejscach mamy bardziej zaawansowane techniki. Za to w tej kopule jest dźwięk ambisoniczny, czyli mamy tutaj głośniki, mamy tutaj też okresowo wstawiamy zestaw do odtwarzania dźwięku trójwymiarowego. No wiemy, że rośliny słyszą dźwięki, że reagują na dźwięki i że reagują także na częstotliwości. Komunikują się między sobą i to są takie najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie tym, że zawsze uważaliśmy, że rośliny to są proste twory natury, a się okazuje, że mogą być bardziej skomplikowane niż do tej pory sobie wyobrażaliśmy. Ale co to znaczy, że reagują na dźwięk? To znaczy się, że mogą wytwarzać na przykład więcej albo słodszego nektaru, jeżeli słyszą owady. Czyli rośliny mają różnego rodzaju mechareceptory, gdzie jak słyszą owady, to lepiej kwitną, wytwarzają słodszy nektar i dzięki temu przywabiają te owady. Nam w przypadku pomidorów chodziło też o to, że jeżeli puścimy tutaj dźwięk, to ten dźwięk potrafi wprowadzić w lekkie drganie te pomidory i w ten czas one na przykład lepiej będą się zapylały. Bo to jest problem, w którym momencie dnia w przypadku takiej kopuły pomidory będą miały odpowiednią wilgotność, pyłek będzie miał odpowiedni ciężar, jak tutaj tych owadów sporo nie wlatuje. No więc my udajemy te owady i dzięki temu uważamy, że powinno to lepiej
rosnąć. No, projekt jest na początku swojej analizy. Tak? Zbudowaliśmy kopułę w zeszłym roku, zbudowaliśmy ten moduł dźwiękowy, opanowaliśmy nagrywanie dźwięku trójwymiarowego owadów, tak? Puszczanie, odtwarzanie tych dźwięków, bo to jest w sumie tutaj 8 głośników i to jest stosunkowo skomplikowana i zaawansowana technologia, która funkcjonuje właściwie w najlepszych studiach filmowych i nagraniowych. No a my mamy tutaj dla takie rozwiązanie w kopule uprawowej, więc no zobaczymy. Myślimy, że to będzie ogromny problem. Polska straciła około 75% owadów latających i nie tak łatwo będzie nam to odbudować. W ogóle ciągle jesteśmy, moim zdaniem, w trendzie spadającym, a nie zachowującym to, co jest. I to jest coś takiego, że jeżeli będziemy chcieli mieć tą żywność za 20, 30, 40 lat, no to pytanie, w jaki sposób właśnie poradzimy sobie z tym, że te owady w tej chwili giną i pewnie będziemy mieli znacznie mniej gatunków i to będzie, myślę, że sporym wyzwaniem dla ogrodników takich małych. Jak to zrobić w gospodarstwie domowym, bo nie chodzi tutaj o wielkie szklarnie produkcyjne, tylko właśnie o takie ogródki jak nasze. Ale jak widzisz, mamy w miarę fajnie, dlatego że tutaj mamy kolejne poziomy owocowania i jesteśmy w stanie w takiej kopule bez problemu, podobnie jak w innych tunelach, wyhodować poszczególne poziomy pomidorów, czyli to jest pierwsze grono, drugie, trzecie, czwarte, piąte. No tu już 6 jest słabe, bo cały czas jest sierpień, jest za gorąco, a pomidory zapylają się do 24 stopni, a my będziemy tutaj mieli za chwilę 30, 35, nawet pod 40 i one w ten czas się nie zapylą. Nasze badania nie są do końca takie stricte naukowe, gdzie porównujemy dwie sytuacje, jakąś jedną zmienną i tak dalej. Bardziej podchodzimy do tego tak inspirująco, czy to w ogóle zadziała. I w drugiej kopule mamy pootwierane okna, owady mogą same wlatywać, wylatywać, kiedy chcą. No i też dobrze rośnie, dlatego że generalnie w kopułach będzie dobrze rosło. Kopuły są bardzo dobrze, czujesz, nasłonecznione, szybko się nagrzewają, co jest istotne na wiosnę, gorzej jest latem właśnie, że są troszeczkę za gorące. A teraz zbieramy pomidory, tak jakby... Bo wydaje mi Tak. się, że to jest super plan w tym roku, nie? Czy mieliście podobne plany? Nie, to jest podobny plon, jak osiągamy co roku, bo jeżeli nie ma tego dźwięku, to ja wykonuję tą pracę potrząsania pomidorów, żeby one same się zapyliły, dlatego u nas pomidory rosną na sznurkach i w ten czas po prostu takie potrząsanie kwiatków powoduje, że one też się zapylają. Bo nie w tym kopuła nie używacie żaden sztuczny nawozu, żaden chemia. To wszystko rośnie tak dobrze naturalnie? Tak, naturalnie. No, jesteśmy certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym, więc z jednej strony obowiązuje nas ekologia rolnicza, a z drugiej strony obowiązuje nas nasza ekologia, która jest dużo bardziej trudniejsza i bardziej zaawansowana niż ekologia rolnicza. Tych działań jest bardzo dużo. Na przykład w tej kopule mamy ściółkę i my generalnie pracujemy z glebą. Jeżeli będzie gleba zasobna, będzie żyło w niej dużo mikroorganizmów, to rośliny będą silne i będą ładnie rosły. Za to trzeba sobie zdawać sprawę, że pomidory nie są roślinami z polskiego klimatu. Zresztą jak większość warzyw, tak? Czyli na przykład wszystkie dynie, ogórki, arbuzy, melony pochodzą z innych części świata i zostały zaadoptowane. Ich technologia uprawy została zaadoptowana do warunków polskich. A powiedz mi, jak radzicie, kiedy są problemy z ślimakami czy inne owady? Tutaj akurat na szczęście ślimaków za dużo nie ma, dlatego że pracowaliśmy, zanim założyliśmy tą kopułę, to te miejsce było wypasione kurami, które rozgrzebują tą ściółkę i wyjadają jaja ślimaków. Za to one powoli zaczynają wchodzić. Mamy tutaj na przykład w kopule mamy takie rozwiązania, że na dole mamy właśnie taką blachę i ta blacha utrudnia wchodzenie ślimaków. Czyli jest to stosunkowo szczelne połączenie. Ono oczywiście nie jest bardzo szczelne, ale w tym przypadku ślimaki nie za bardzo mają jak się dostać. Mogą się dostać albo pod ziemią, albo przez drzwi, więc to jest stosunkowo duża powierzchnia. No w innych miejscach ogrodu mamy ogromny problem ze ślimakami, zwłaszcza ze ślinikiem lutyzjańskim, dlatego że to jest gatunek inwazyjny, przywleczony przez człowieka do Polski. No zjada wszystkie roślinki
młode, bardzo chętnie zjada kalafiory, kapusty, młode ogórki, kwiaty, na przykład wielu dyniowatych roślin. Lubi też pomidory, ale pomidory bardziej takie nie zdrowe, tylko zepsute lubi pomidory. W ten czas ten zapach tych pomidorów ściąga te ślimaki. O, musimy robić przerwę. Kamera Dobra. jest za gorąco tutaj. Dobra, więc mamy pełny koszyk. Ile odmiany macie tutaj? Wcale nie mamy za dużo odmian, mamy kilkanaście odmian. Niektórych nawet nie wiemy, jak się nazywają, bo to są nasiona, które dostaliśmy od kogoś, albo sadzonki, które od kogoś dostaliśmy. Za to z pomidorów bardzo łatwo zebrać nasiona, jeżeli nam się coś podoba. Więc my wolimy pomidory, które nazywają się Red Pear, czerwona gruszka. I one są bardzo fajne, wcale nie są takie mocno czerwone na zewnątrz. Dopiero po rozkrojeniu będzie można zobaczyć, jaki to jest pomidor, bo skórkę ma pomarańczową. A to jest wasze ulubione. To jest nasz ulubiony i ten się dobrze sprawdza. Mamy dobre wyniki w tych pomidorach, tak? I to jest główny pomidor, który uprawiamy. Bo bioróżnorodność po stronie roślin uprawnych, a bioróżnorodność po stronie dzikiej roślinności to są dwie różne bioróżnorodności. Nas bardziej interesuje dbanie o bioróżnorodność w ogrodzie roślin dzikich, czyli żeby to była naturalna bioróżnorodność Polski, a pomidory są roślinami z innego kraju i są tylko tutaj uprawiane. Podobnie jak większość warzyw, czyli pomidory nie rosną w Polsce dziko. Nie rośnie dziko w Polsce papryka, nie rośnie wiele różnych warzyw. Nie spotkamy ich w lesie, nie spotkamy na łące. Ogród jest specyficznym miejscem, w którym człowiek decyduje, jakie rośliny uprawia i jakie warunki musi spełnić, żeby te rośliny urosły. No, na przykład te bakłażany, które też tutaj rosną. Tak? No, one lubią ciepło i żeby dobrze zaowocowały, muszą być uprawiane pod osłonami. O, tu masz kolejne bakłażany, o tutaj masz bakłażany. Czyli ten jest bakłażan, to jest właśnie zostawiony na nasiona, bo on już jest przejrzały, a tutaj mamy takiego bakłażana bardziej Tak, możemy go kuchennego, sobie musi ściąć. być ciemniejszy. Tylko on ma kolce, więc trzeba trochę uważać, może tego mniejszego. Smaczniejsze są mniejsze. To jest odmiana Black Beauty. Myślę, że jeden z bardziej popularnych w uprawie w Polsce. Nadaje się do naszych warunków. W ogóle bakłażan jest piękną rośliną, prawda? On jest po prostu śliczny. Gdyby nie miał tych owoców, nawet jadalnych, to myślę, że bardzo bym chciała go mieć w ogrodzie ze względu na to, że jest po prostu piękną rośliną. I bardzo ładnie kwitnie i te owoce są, o zobacz, kwiaty piękne. I te owoce takie ciemne, błyszczące, no to jest po prostu coś pięknego. No w ten sposób znalazły się ziemniaki w Europie, tak? Były roślinami ozdobnymi. Dokładnie. Nie były roślinami jadalnymi. A teraz w ogóle nie zwracamy uwagi na kwiaty ziemniaka. O, zobacz. Za to są rośliny, które są atakowane przez te same szkodniki, ale stąd ta stonka spadła akurat. O, jest. No widzisz, bo bakłażany są atakowane też przez stonkę, tak No, samo jak wszystkie ziemniaki. wsiankowate. Mamy pociąg. Ciu. No i macie cały koszyk i od razu musisz to zrobić coś z tym, żeby nie był marnowany, tak? No tak, myślę, że tak, kilogram zjemy na kolację, bo mniej więcej tyle codziennie zjadamy, około kilograma pomidorów. W sezonie letnim, kiedy one są po prostu najlepsze, więc wtedy jemy ich dużo. No ale nie da się najeść na zimę, latem, no więc będę z nich robić przecier do słoików. A po pomidory, czy będziecie uprawiać coś zimą tutaj? Na pewno posadzimy cebulę, na pewno posadzimy czosnek. Zresztą to zobaczymy, jeszcze będziemy decydować. No, u nas wyszło tak, że nie warto wykonywać wysiłków, jeżeli chodzi o ten nakład pracy, żeby upierać się, żeby mieć sałatę w listopadzie. Że my po prostu w listopadzie nie chcemy jeść tej sałaty, że ona już nam tak nie smakuje jak wiosną. W związku z tym na początku byliśmy bardzo narwani na to, żeby zrobić uprawę przed sezonem,
po sezonie, żeby mieć cały czas wszystko. Teraz żywimy się bardziej sezonowo i przerabiamy, czyli lepiej jest zrobić z tych pomidorów przecier pomidorowy w ten czas, kiedy one, tak jak teraz, są najlepsze, niż jeżeli starać się, żeby mieć tego pomidora Świeżego jeszcze pomidora w grudniu. w listopadzie czy w grudniu. Po prostu w ten czas jemy inne rzeczy. To znaczy tak, im dłużej tu jesteśmy, im dłużej uprawiamy warzywa, im dłużej jemy zgodnie z rytmem natury, tym bardziej czujemy to i rozumiemy, że no teraz ten pomidor nam smakuje. Wiosną najlepiej nam smakuje rzodkiewka, sałata, a jesienią i zimą wcale się nie tęskni za tą sałatą i rzodkiewką, bo wtedy są kiszonki, wtedy są warzywa korzeniowe, wtedy potrzebujemy fasoli, grochu, tych takich rozgrzewających potraw. A teraz nam smakuje taki soczysty pomidor. To nie jest potrawa na styczeń. Dobrze. Gdzie jecie? Grzejemy. Grzejemy. Idziemy do drugiej kopuły. Jonathan, chodź, bo tam później będzie tak gorąco, że Na tą stronę. Okay. w tą stronę. Kaczuchy, nie bójcie się, nie bójcie. No tutaj mamy drugą kopułę, mniejszą, 30-metrową. Widać, że bioróżnorodność nas interesuje na zewnątrz, bo to jest na przykład pokrzywa. Na tej pokrzywie zawsze na początku wiosny pojawi się mszyca, ale też pojawią się biedronki, które zjedzą tą mszycę, więc czasami te biedronki wlecą nam do tej kopuły i zjedzą mszycę także na papryce, a w tej chwili zostawiamy już tą pokrzywę, żeby miała nasionka, bo te nasionka zostaną zjedzone przez ptaki, to jest naturalny karmnik, więc my nie pozbywamy się tej pokrzywy, tylko wręcz bardzo mocno szanujemy tą roślinę, dlatego że służy nam w wielu miejscach. Także wykorzystujemy ją na przykład do uprawy pomidorów, bo robimy i gnojówkę z pokrzywy, którymi tę gnojówką podlewamy te pomidory. I dla motyli. I dla motyli, więc... No ale zapraszamy do środka. Tutaj też mamy pomidory częściowo red pear, tą czerwoną gruszkę, też w takiej odmianie mniejszej. I tutaj te pomidory, które widzisz, to są pomidory czekoladowe. Czekoladowy. Tak, a po prawej stronie te ciemne to są pomidory czarne ananasowe. A gdzie znajdziecie taki typu odmiany? No, korzystamy z doświadczeń innych gospodarstw. Tak jak mówiłem w poprzedniej kopule, red pear to jest coś, co chcemy uprawiać, a te uprawiamy tylko tak dla kontrastu, żeby sprawdzić, jak one smakują, jak one rosną, jak one owocują. Zresztą tutaj widać, że akurat ten jest tutaj skrócony już, bo one nie zdążą dojrzeć. Może te wyższe piętra zdążą dojrzeć. No w naszym ogrodzie mamy ogromny problem, czyli po prostu bardzo długo na wiosnę mamy przymrozki i bardzo szybko na jesieni często mamy już też przymrozki. W zeszłym roku, jakbyś przyjechał właśnie po 20 sierpnia, to my byliśmy już po 2 porządnych przymrozkach. Ten rok jest pod tym względem lepszy, ale są duże różnice temperatury w dzień i w nocy. Czyli w nocy mieliśmy 8 stopni, a w dzień będziemy mieli 30. Pomidory tego nie lubią. One wolą bardziej stałą temperaturę. Dlatego sprawdzamy sobie daną odmianę, żeby zjeść coś po prostu innego. Nie za bardzo lubimy wymieniać się nasionami, o dziwo. Wiemy, że to jest bardzo popularne, dlatego że no po prostu wielokrotnie z innymi nasionami wprowadziliśmy sobie na przykład patogeny, których u nas nie było. Mieliśmy w ten czas na przykład chore buraki i tak dalej. Bardzo ciężko jest generalnie wyhodować czy uzyskać nasiona, które są czyste. Za to my wolimy polegać właśnie na tych odmianach, które się u nas sprawdzają, gdzie mamy właśnie swoje nasiona i czujemy się lepiej z takim krzewem, który ma po prostu większe owocowanie niż ten. No bo to jednak jest różnica, tak? Tu będziemy mieli może kilogram czy 1,5 tych pomidorów. Widzisz, że one, kwiatki nam tutaj zasychają, że one w takich warunkach niezbyt dobrze owocują. Może jakby były na zewnątrz, byłoby im lepiej. Za to te kwiaty wszystkie są suche i nie zawiązały owoców, a red pear sobie radzi w warunkach pod osłonami. Nasze pomidory jeszcze teraz pod koniec sierpnia można powiedzieć, że nie chorują tutaj, no i rodzą. I tutaj będziemy mieli 1, 2, 3, no przynajmniej 3, może 4 kg pomidorów z jednego krzaka. A powierzchnię mamy ograniczoną, więc jak tutaj mamy około ile, nie wiem, też około 40 może sadzonek pomidorów, no to 40 razy 4 kg to jest, załóżmy, że 160 kg, a jakbyśmy mieli tutaj 1,5, no to byśmy mieli tylko 60. A więc pytanie jest też o wydajność, a smak
Zresztą pewnie skosztujesz za chwilę, porównasz sobie, czy to jest aż tak duża różnica, że te ananasowe są jakieś wybitne, a te Red Pear to są takie, no po prostu jednak mimo wszystko pomidor to pomidor. Wydaje mi się, może nie tyle pomidor, co pomidor, co nie warto uprawiać nieskończonej ilości odmian. Wydaje mi się, że tam jedną, dwie nowości, żeby spróbować, ale generalnie uprawiać to, co nam najbardziej smakuje, po prostu. Nie trzeba robić kolekcji pomidorów, tylko to, co jest fajne, to, co się sprawdza w uprawie, to, co nam smakuje i to w naszym przypadku jeszcze to, co się dobrze nadaje na przetwory. No tak, bo nie jest tutaj naszą jakimś celem utrzymywanie bioróżnorodności po stronie roślin uprawowych. My się tym raczej nie zajmujemy. Patrzymy na wynik, żeby praca ludzka przyniosła jedzenie i to naprawdę kosztuje bardzo dużo pracy. A powiedz mi coś o ten beczka, to jest gnojówka? Tutaj będzie dodana troszeczkę gnojówki z pokrzywy, ale ja robię tak, że gnojówkę z pokrzywy używamy tylko i wyłącznie do podlewania, więc jest tutaj też dużo widać larw komarów, zaczyna się jakieś życie mikrobiologiczne. Wszystkie nasze pomidory podlewamy ręcznie, czyli odstaną ciepło wodą. No i przez to, że właśnie są zaściółkowane, to widzisz, ta woda nie rozchlapuje się za bardzo na rośliny. Pomidorów nie podlewamy codziennie, podlewamy co kilka dni. W zależności też od temperatury. Pytanie jest, jaka jest właśnie pogoda i nie robimy tego codziennie. Rośliny w ten czas się przyzwyczajają do tego, że mają codziennie podlewane. Lepiej jest pomidory podlewać co 4-5 dni, ale mocniej. Jeżeli pogoda się zmienia i będzie taki duży deszcz, czy jest taka opcja, żeby otwierać te kopuła? Nie. Kopuły mają nałożony, nazwijmy tą folię jak balon na sobie i to jest właśnie ten problem, nad którym może będziemy pracować przy trzecim projekcie związanym z kopułami, tak? Bo zrealizowaliśmy 2, ale ta kopuła ma bardziej już na przykład pootwierane okna, więc jak rano jest mgła, rosa, wilgotność, no to tutaj też jest w tej chwili gorąco i wilgotno. Mamy tutaj w tej kopule jeszcze paprykę i winogrona bezpestkowe. Winogrona w naszych warunkach lepiej dojrzewają właśnie pod osłonami, więc no chcemy mieć trochę winogron. No wszystko jest ekologiczne. Bardzo trudno jest w sklepie kupić winogron bezpestkowy, ekologiczny, słodki, dojrzały. No staramy się uprawić to, co będziemy chcieli jeść. Uprawiamy to, co lubimy. A jakie są te papryka? Jakieś ciekawe odmian? Wiesz co, tutaj mamy głównie odmianę białą. Akurat to, na którą patrzysz, to jest odmiana żółta, ale tutaj mamy głównie odmianę białą. Ona bardzo rzadko występuje w sprzedaży. Tej papryki prawie że nie ma, albo ona jest bardzo sezonowa, ale może będziesz chciał zobaczyć, przepięknie pachnie. O, tak. No, mocno. Tak. Ona jest bardzo fajna do takiego bieżącego jedzenia, ale też taką paprykę można na przykład zakisić na zimę. Bo, może powiedz mi coś więcej o ten design tej kopuły, jak masz twój szlak wszędzie tutaj, żeby łatwo mieć dostęp do każdego miejsca, tak? I czy to był wasz projekt, czy skąd znalazłeś takie konfiguracja? No konfiguracja wynika z praktyki. Mamy te kopuły już 5 lat, więc po prostu jeżeli nosisz tą wodę po tej kopule, to bardzo szybko dojdziesz do tego, że musisz mieć jakąś ścieżkę dookoła i musisz mieć ścieżkę przez środek i że to wcale nie jest takie proste obsadzić kopułę, która jest okrągła, że prościej jest sadzić na grządkach, które są prostokątne, a tutaj trochę trzeba pomyśleć. Za to na zewnątrz są rośliny, które są niższe, w środku są rośliny, które są wyższe. No, przede wszystkim całość kopuły jest wyściółkowana. Ta słoma po prostu pomoże, żeby utrzymać wilgoć? No, zatrzymuje przede wszystkim parowanie, ale też jest jasna, więc ta kopuła, ta ziemia się tutaj tak mocno nie nagrzewa. Ale to jest bardzo funkcjonalna kopuła, bo mamy tutaj drzwi,
Nie mamy już jakiejś folii zamykanej, tylko bardzo wygodne drzwi, tak? Możemy sobie zamknąć te drzwi. Zamykanie na kluczyk nie jest bardzo istotne. Mamy tutaj system kamer, które monitorują, a nie przed złodziejem, bo po prostu folia jest, to tylko folia zabezpiecza, nazwijmy to, wejście do A te środka. kopuły musicie to zamówić gdzieś? Czy to było szczegółowo skonstruowane dla was? Dla nas, ale przez producenta kopuł jest w Polsce firma, która słynie z tych kopuł. Na przykład zaprojektowała kopułę do filmu Marsjanin. Jest to firma F-Dom z Kołbaskowa i z nimi współpracowaliśmy nad prototypem tej kopuły. W domowych warunkach bardzo trudno jest wykonać. Znaczy się konstrukcję prosto, ale jeżeli chodzi o folię i dopasowanie tej folii, która ma funkcjonować przynajmniej przez 10 lat, czyli 20 sezonów, albo i dłużej. Musi być wytrzymała na śnieg, musi być wytrzymała na wiatr, no bo po to są kopuły, żeby one zabezpieczały nas przy bardzo silnym wietrze. Silnym wietrze to jest 150-200 km na godzinę. Kopuła ma opływowy kształt i powinna spokojnie wytrzymać takie wiatry. I wytrzyma, tak? I wytrzyma, i wytrzyma. Nie mieliście problem, kiedy było Nie. burze? Nie, ale u nas jeszcze takich wiatrów powyżej 100 km było może kilkanaście, a nie, że to będzie norma, ale wiemy, że po prostu ten wiatr będzie przybierał na sile. Więc czy to będą obiekty, w których będziemy musieli się kiedyś w przyszłości chować z uprawą? Nie wiemy, oby nie. Oby nie. Ale wiemy też, że przy takich silniejszych wiatrach, nie jakichś ekstremalnych, ale po prostu przy silnym wietrze, zwykłe tunele foliowe były zrywane. Tak, albo waliły się zimą od ciężaru śniegu, no to te kopuły są nieporównywalnie mocniejsze. Bo ten fundament jest jakiś beton? Nie, to jest kamień tylko złożony tutaj jest tylko próg. do drzwi. Próg do drzwi. Aha. Jest przyszpilkowana, to są mniej więcej 80-centymetrowe szpilki metalowe, które się wbija, takie kotwy i ona tych kotew ma bardzo dużo, więc to wszystko jest policzone przez inżynierów. To nie jest tak, że budujesz sobie coś i patrzysz, trzyma się mocno i zobaczymy, co z tym będzie, tylko nasze kopuły są policzone, wszystkie mają projekty techniczne, po to, żeby były też bezpieczne. Czy ja mogę zapytać, ile kosztował taki jeden kopuły, taki rozmiar? Jeżeli ktoś jest ciekawy i chce zamówić coś takiego, ile to kosztuje? Mamy 2023 rok, więc teraz trzeba byłoby się liczyć mniej więcej z kosztem około 1000 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni kopuły. Czyli jeżeli to jest kopuła 30-metrowa, to byłoby aż około 30 000. Drogo. Dlatego nasze kopuły powstają w większości, część mamy sfinansowane tylko przez siebie, a część mamy w projekcie i tylko dzięki projektom unijnym, współpracy właśnie z Centrum Energetyki Odnawialnej, z takimi projektami typu bon na innowacje, byliśmy w stanie tego typu konstrukcje zrobić. Dlatego to nie jest tak, że to jest dla każdego, że mówisz mu, postaw sobie kopułę i w niej będziesz miał super pomidory i paprykę i tak dalej. Prawdopodobnie takie same wyniki albo podobne jesteś w stanie uzyskać w tunelach. Za to kopuły są z takimi przestrzeniami, w których panuje spokój. I jeżeli idziesz do tej kopuły, wieje wiatr, to czujesz w środku spokój. I mi się wydaje, że roślinom odpowiada bardziej ten spokój tej kulki, takiej przestrzeni bardziej przypominającej naturalność niż długiego tunelu, przez który ma wiać przeciąg, więc w kulkach generalnie lepiej rośnie. One też są lepiej nasłonecznione. Słońce nam się powoli przesuwa, a tutaj cały czas jest w miarę równomierne światło. Teraz jest gorąco, tak? Ale na przykład wiosną, kiedy w kopule nie ma jeszcze dojrzałych pomidorów i nie jest tak bardzo gorąco, to wiosną mamy sadzonki tych pomidorów, mamy sadzonki, rozsady innych roślin. To wszystko jest malutkie, na dworze jeszcze jest chłodno, a to słońce operuje tak fajnie, że one po prostu, te sadzonki, rozsady, które potem powędrują do ogrodu, one są krępe i doświetlone z każdej strony. Nie ma tak, że są powyciągane w jedną stronę do słońca, tylko są dużo lepszej jakości sadzonki. My nie stosujemy doświetlania na sadzonek, dzięki temu, że są kopuły. Kopuły też są takie okrągłe, więc one nie są zorientowane jakoś specjalnie względem jakiejś strony. My mamy tylko od strony północnej zazwyczaj mamy drzwi, bo tak jest lepiej niż od strony zachodniej, gdzie te drzwi by łapały większy wiatr, tak?
Bo tam są te panele słoneczne. Jest podłączone do sieci energetyczna? Nie jest podłączone do sieci energetycznej. Każdy z wiatraków ma swój panel i tutaj chodzi głównie o wentylację wspomagającą. Czyli są okna, jest kominek u góry otwierany siłownikiem, który chodzi bez prądu, a wiatraki działają w ten czas, kiedy świeci słońce. Można byłoby je podłączyć do prądu, ale rozprowadzanie tej całej sieci po ogrodzie stwierdziliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Ta kopuła jest najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o wentylację i bardzo dobrze się sprawdza. Skąd można nawet znaleźć informację o takim typu urządzeniu? Bo to jest tak obcy dla mnie. No my prowadzimy warsztaty, że można przyjechać tutaj na warsztaty, zobaczyć te wszystkie 5 kopuł i zrozumieć to, co my zrobiliśmy. Dlatego, że współpraca z tymi inżynierami wcale nie jest taka prosta. No bo masz określoną objętość, określoną wydajność tych wiatraków, określone parametry konstrukcyjne. One są stosunkowo ciężkie, więc musi ta konstrukcja je wytrzymać. W którym miejscu mają być rozłożone? No to właśnie badaliśmy, współpracując z inżynierami z Centrum Energetyki Odnawialnej. Znaczy, to też jest tak, że to jest na tyle nowe, że nie ma takiej książki, gdzie można otworzyć i ta wiedza nie leży, żeby sobie przeczytać wszystko, tylko trzeba to wypracować. Jasne. Dobrze. Idziemy do tej Tak. kolejnej kopuły. To jest kopuła 20-metrowa. Rośnie tutaj 40 krzaków papryki, czyli z jednego krzaka jesteśmy w stanie osiągnąć około między 6 a 10 papryk, czyli zbierzemy około między 300 a może 400 papryk. A teraz jest sezon do zbierania, tak? Zaczyna się powoli. Zaczyna się. Na zewnątrz mamy w większości paprykę żółtą. No i jak już się zaczyna wybarwiać na żółto, to znaczy, że już jest dobra. Tutaj po środku mamy krzewy papryki czerwonej i te już owoce, które są powybarwiane na czerwono, no to już są gotowe do zrywania w tej chwili. Ale te kwiaty, czy to są związane z paprykami? Czy jest jakiś powód, dlatego oni są razem? Tak, aksamitki budują dobre środowisko i są dobrym sąsiedztwem zarówno dla papryk, jak i pomidorów. Dobrze chronią papryki przed nicieniami, a także jak czujesz, jest po prostu tutaj specyficzny zapach aksamitki, który odstrasza naszym zdaniem wiele różnych szkodników papryki i dzięki temu to jest lepsze sąsiedztwo. Te aksamitki zaczynają powoli chorować i za chwilę je po prostu stąd będziemy musieli wyciąć i zostawić już tylko i wyłącznie paprykę, żeby zdążyła dojrzeć. Ale też jak papryka kwitła, to te aksamitki miały już duże kwiaty i zwabiały nam zapylacze tutaj. Tak. Bo kwiaty aksamitki były atrakcyjniejsze niż kwiaty papryki, no i dzięki temu zapylacze, które tutaj przyleciały, też zapylały nam paprykę. Dzięki temu też są fajne owoce, jest ich dużo. Teraz zaczyna być naprawdę gorąco. A ja jestem ciekawy, czy jest jakiś moment, kiedy jest zbyt gorąco w tej kopule i że te rośliny nie dają rady, bo po prostu jest... Jak mamy upał i jest 35 stopni, jaka jest temperatura tutaj? No tu jest temperatura w ten czas oczywiście o te jakieś 10, a może nawet 15 stopni cieplejsza. Za to rośliny, które, tak jak Ci mówiłem, są narażone na stres, one są w stanie pokonać ten stres pod warunkiem, że one się przyzwyczajają do tego stresu. Papryka akurat to bardzo dobrze znosi, pomidory też w miarę, chociaż jest problem z zapylaniem pomidorów, ale mniejszy problem jest przy zapylaniu papryki. Także my tutaj nic nie robimy, nie podnosimy tej folii, nie wietrzymy tego bardzo. Dużo ważniejsza jest gleba. Żeby w glebie było wystarczająco dużo mikroorganizmów, żeby ona była przyściółkowana, to w ten czas ta papryka da sobie radę. No ale oczywiście jak będzie kilka dni gorąca po 30 kilka stopni, no to będziemy musieli w przypadku papryki podlewać ją częściej niż pomidory, czyli to jest jakiś co drugi dzień. Musisz przyjść zobaczyć ten krzak. Zobacz, jakie tu są po prostu piękne papryki. Ile tam są? 2, 4, 6, 8 wielkich papryk. Odmiana czerwona ożarowska, a żółta, tą, którą mamy na zewnątrz, znaczy po brzegach kopuły, to jest odmiana Marta Polka.
To nie jest tak, że co roku jest identyczny plon, bo na to się składa bardzo, bardzo wiele zmiennych. Pogoda, jak wyjdą sadzonki, ile jest wilgotności. No, każdy rok jest inny, więc oczywiście wybieramy odmiany, które są smaczne i plenne, ale to nie jest tak, że w każdym roku jest tak samo. Tym bardziej przy uprawie takiej, nazwijmy to, naturalnej, a nie przy uprawie wspomaganej chemią. Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo papryki. Tak. I co robicie z nimi? No, Ja nie mógłbym zjeść tyle papryki. Papryka ma bardzo dużo witaminy C, no więc przede wszystkim To jest zjadamy. twoje lekarstwo przed zimą, tak? Musisz się najeść tyle witaminy C, żeby nie chorować. Pełny koszyk. Tak. Fajny. Ciężki jest? No, 7 kilo? No, może być. Może 8? Spróbuj. Jakoś tak. No. Udane zakupy w ogrodzie. Tyle, co dla kobiety do uniesienia. A nie sprzedajecie nic. No bo to byłoby bez sensu, że my dostajemy za te warzywa pieniądze, a następnie musimy naprawdę stąd pojechać do dużego miasta, żeby kupić te jedzenie. Bo nasza historia zaczęła się od tego, że jak tu przyjechaliśmy, zaczęliśmy uprawiać ogród, to z tego powodu, że tu nie rosło jedzenie. I jak poszliśmy do sklepu na wsi, to możesz się zdziwić, jeżeli chodzi o wybór, bo w najmniejszym sklepie w mieście masz po prostu większy wybór niż jedzenie, które możesz kupić na wsi. Więc musisz po prostu jechać, w naszym przypadku 15 km do Krosna, 40 km do Świebodzina albo 50 km do Zielonej Góry, jeżeli chcesz coś kupić ekologicznego, a po drugie takiej papryki tam nie kupisz, bo często ta papryka w sklepach nie jest do końca dojrzała, tylko to są odmiany, które się na przykład bardzo dobrze przechowują. Ona jest często wożona w warunkach chłodniczych, o innej temperaturze i w ogóle tak nie smakuje. W ogóle nic nie smakuje tak jak prosto zerwane i zjedzone w 10-15 minut albo w kilka minut, bo to, co możemy skosztować w sklepie, nawet jeżeli są to produkty dobre, ekologiczne, no to one mija dosyć sporo czasu od zerwania do zjedzenia. A warzywa, które jemy od razu po zerwaniu, oprócz tego, że są smaczniejsze, to one są dużo bardziej wartościowe w ogóle. No mają więcej wilgoci w sobie, są bardziej chrupkie, są... Zresztą zaraz się też przekonasz o tym. Dobra, a co tam mamy tutaj? No to jest nasza czwarta kopuła, taka, która ma taką obwódkę z klinkieru. Dzięki temu ona się zachowuje troszeczkę inaczej, szczególnie wiosną. I jak wejdziesz tutaj do środka, to ta kopuła ma aż 3 wiatraki, pomimo że ma tylko 20 metrów. Widzisz, że tutaj jest zdecydowanie chłodniej niż w innych kopułach. Ma jest w tej chwili na przykład osłonięta od góry siatką cieniującą. Tutaj na wiosnę nie było tej słomy, tylko była odkryta ziemia i tutaj wszystko było zasiane roślinami kapustnymi. Także wszystkie rozsady kapusty, wczesne, późne, włoskie, czerwone, różne brukselki, jarmuże, wszystko tutaj wysiewałam i mieliśmy własną rozsadę, która oczywiście później trafiła do ogrodu. Następną rośliną, która weszła po tych kapustnych, to były ogórki. Mieliśmy tutaj ogórki sałatkowe, czy tak zwane wężowe i te ogórki już się skończyły i kolejną rośliną, która weszła po tych ogórkach tutaj, to jest fasolka szparagowa. Na fasolkę taką szparagową jest już dosyć późno, ale wiemy, że tutaj w tunelu z poprzednich lat wiemy to, że ona zdąży jeszcze zaowocować. Także jeszcze tutaj zbierzemy plon fasolki szparagowej. No i mamy 5 sadzonek winorośli. Każda inna odmiana. Zazwyczaj są to winorośla deserowe. Nas interesuje winogron do zjadania, a nie winogron na wino, bo mamy tutaj piękne winnice, które produkują wino musujące, szampańskie, więc nie ma co się ścigać z winiarzami. Za to brakowało nam winogrona, które jest eko, które jest dostępne i które jest dojrzałe. No i na przykład możesz sobie skosztować tego winogrona landrynkowego, które jest bezpestkowe i ono jest po prostu zapach, tak, bo rzadko kiedy warzywa w sklepie pachną, dlatego że są często po prostu powlekane jakimiś środkami, które mają ograniczyć parowanie, żeby te rośliny nie chorowały. No to
no jesteśmy w stanie tutaj, na przykład ten jeden winogron jest bardzo podatny na choroby i on ma dużo zaschniętych i chorych kuleczek, za to no to cały czas jest jadalny. Jeżeli to po prostu weźmiesz i powybierasz, pooddzielasz, no to ten winogron jest A na pewno do nie zjedzenia. nadawałby się do sprzedaży, więc takiego nie mielibyśmy szansy skosztować. No nie Takich jesteś w stanie delikatnych takiego roślin, winogrona. delikatnych warzyw, które się nie nadają do transportu, które się nie nadają do przechowywania, w ogóle nie ma w sprzedaży. Bo to jest ale to musisz nieopłacalne. spróbować Musisz spróbować tego pomidora, tego, tak. przepraszam, ten winogron, bo jest po prostu rewelacyjny. Chętnie. No ale też tutaj rośnie, nazwijmy to na jednym krzewie jest około 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, może z 7 kg. No więc jeżeli mamy 7, tutaj też jest 7, 14, tutaj jest trochę mniej, tam jest mniej, ale myślę, że około 30 kg winogrona, no to masz przez 30 dni po kilogramie winogrona, tak? Superowego, dojrzałego, który zjadasz sobie we wrześniu, od końca sierpnia, tak? No więc we wrześniu masz winogron, ewentualnie możesz go przerobić. Winogron można ususzyć, można zrobić z niego sok, mnóstwo różnych rzeczy. To jest fasolka szparagowa. Okay. Ona zaczyna kwitnąć, więc jest jeszcze szansa, ponieważ ona nie może zmarznąć, że wyda jeszcze plon i będziemy ją jeść jeszcze w tym roku. A tutaj mamy bakłażana, tylko to jest taki bakłażan Miniaturowe. miniaturowy, ale on ma taką... A, taki jest bardzo fioletowy. Tak, i ma taki kształt właśnie. No, podłużny. bardzo egzotyczny trochę wygląda. Bardzo cienkie. Tak, inny kształt niż tamten Black Beauty. A co się dzieje tutaj, bo mamy takie pusty... W tej chwili W pusta. tej chwili pusta, bo tutaj w tej kopule rosną na wiosnę wszystkie pomidory. To jest kopuła, która ma podłogę Rozsada. akumulacyjną, więc ta podłoga się nagrzewa. Jest tutaj cieplej To jest miejsce dla sadzonki po prostu. Tak. dla sadzonki i później rosną tutaj melony, ale melony już zebraliśmy i teraz będziemy suszyć sobie tutaj drzewo, więc jest uszykowane drzewo. Kopule bardzo dobrze tej schnie, bo tu jest po prostu podłoga. Ale zimą, jeżeli będzie świecić słońce, to tutaj będzie różnica nawet 10-15 stopni. Także wykorzystujemy taką kopułę na 3-4 sposoby w przeciągu sezonu. A też zimą mamy tutaj przyniesione takie fotele ogrodowe i na przykład jak idziemy sobie z babcią na spacer, a jest zimno, wieje wiatr, jest taka kiepska pogoda, to przychodzimy sobie tutaj usiąść. Tu wystarczy, że będzie zimą 15-20 minut słońca i temperatura tutaj już w kopule tak będzie około 15-18 stopni, więc będzie bardzo przyjemnie, szczególnie właśnie dla osoby starszej, usiąść sobie w spokoju, a jednak w ogrodzie. No i jeszcze w grudniu będziemy, czy w listopadzie, Tak. robić tutaj akurat wianki, bo to jest takie bardzo fajne miejsce ogrodowe. To jest fajne miejsce do pracy, żeby nie robić tego w domu, przyjść sobie tutaj właśnie. Robimy też warsztaty takie wiankowe, także tutaj jest bardzo fajne miejsce, gdzie się spotykamy zazwyczaj, no rzadko kiedy bywają to mężczyźni, zazwyczaj są to dziewczyny i robimy sobie tutaj takie warsztaty wiankowe. Jest bardzo przyjemnie, bo na dworze już jest chłodno, a tutaj dzięki temu słońcu jest bardzo ciepło, często siedzimy tu w krótkich rękawkach. Także jest fajnie. W tej chwili bardziej myślimy o tym, jak ten ogród będzie działał za 20-30 lat, niż na początku. Staramy się, żeby to, co robimy w ogrodzie, żeby ta praca była z roku na rok dla nas lżejsza. Nie chcemy ograniczać plonów, tylko chcemy ograniczać pracę. No patrzymy na swoją starość i szukamy takich rozwiązań, że teraz wykonamy tą pracę, a obyśmy dożyli takiego sędziwego wieku, no to jak będziemy tutaj żyli, bo my nie mamy swoich dzieci, nie mamy swoich wnuków, więc to nie jest tak, że ktoś do nas przyjedzie i się nami zaopiekuje. Najprawdopodobniej będziemy musieli na starość poradzić sobie sami i to też jest taki ważny aspekt, który wielu ludzi interesuje, dlatego że jest mnóstwo kobiet na przykład, które są jeszcze pełne energii, ale ich drugie połówki, faceci, oni już zazwyczaj albo są chorzy na przykład, albo poumierali i to nie jest dobrze, jak ktoś przez całe życie na przykład pracował w ogrodzie, albo miał działkę, albo żył właśnie na wsi i nagle po prostu już fizycznie nie może wielu rzeczy zrobić i na przykład rezygnuje z tego.
My patrzymy na naszą babcię, jak ona tutaj funkcjonuje w tym ogrodzie, że ten ogród jest potężnym motywatorem do wychodzenia z domu, do robienia czegoś w tym ogrodzie, oczywiście dostosowanego do tych możliwości, ale te możliwości z wiekiem spadają i my to też czujemy. Mamy w tej chwili warsztaty dwudniowe. W pierwszy dzień, w soboty, pokazujemy maszyny, ściółkowanie, pracę z glebą, więc do tego używamy maszyn, bo my to robimy na dużą skalę. Zazwyczaj wszyscy mają problem z tym, jak uzyskać kilkanaście na przykład metrów sześciennych kompostu, jak zbudować grządki, czym ściółkować i nasze doświadczenie jest takie, że w ten czas człowiek tego, nazwijmy to łopatą, siekierką nie zrobi. Lepiej jest wykorzystać maszyny, zwłaszcza jeżeli ktoś chce coś osiągnąć szybciej. Taki zbiór właśnie rozpoczyna kolejny jakiś etap, gdzie będziemy musieli coś z tym zbiorem zrobić, bo to nie chodzi o to, żeby przynieść sobie koszyk pomidorów czy koszyk papryki do domu. To są patisony. Patison, coś podobnego jak to jest roślina dyniowata, między cukinią a dynią, ale bardziej cukinia. A tu masz nasze... Smaczne są? Tak, Smaczne. one bardzo podobne do cukinii w smaku, tylko troszkę delikatniejsze. A tu są nasze melony. To są nasze melony, tak. Można tu rosnąć melon? Tak, może rosnąć melon. Ten już się nawet tutaj trochę coś zaczął psuć, ale dopiero właśnie melon, który będzie pachniał. O, chętnie bym zjadł teraz. To zaraz spróbujemy naszego melona. Potrzebuję trochę witaminy. Nie są jakieś niewiarygodnie duże w tym roku. Mieliśmy kilka większych. Ten rok jest po prostu trudny dla wszystkich dyniowatych, dlatego że są właśnie zimne noce, a gorące dnie i to jest, te rośliny też rosną w nocy. Bo my myślimy, że jak my idziemy spać, to rośliny też poszły spać, a to tak nie jest. Co się dzieje tutaj? Bo Dobra. dla mnie to wygląda jak wielu różnych kwiatach i może ziół. Wiesz, jak wykorzystać każdy z tych roślin, jak to... wydaje mi się, że jest bardzo skomplikowany. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, którzy robią ogrodnictwo, rolnictwo i inne rzeczy w Polsce i też za granicą. Bogdan, Kamila, super było, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania. Zapraszamy na www.anielskieogrody.pl i na naszą stronę na Facebooku facebook.com/Anielskie Ogrody. Super! Dzisiaj był tak piękny i ciekawy i edukacyjny. Na pewno będę wracał, kiedy tylko mogę. Dobrze, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy i pozdrawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa! Pa, pa!